Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was na moje takie topowe zapachy do pracy. Jedna z Was mnie poprosiła o tego typu film, więc pędzę z jego realizacją i przygotowałam jakieś 11 zapachów, które wpisują się w definicję zapachu do pracy. Oczywiście moim subiektywnym zdaniem. Zapachy bezpieczne do pracy to są zapachy nieinwazyjne, niezbyt mocno projektujące i takie, które raczej będą się ludziom kojarzyły bardzo pozytywnie niż negatywnie. Nie używamy raczej zapachów, które są jakieś kadzidlane, dymne, skórzane, nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób być kontrowersyjne. To powinno być bardzo przyjemne dla Was, no ale też dla otoczenia i przede wszystkim, jeżeli nie jest to w ogóle najważniejsze, w pracy chcemy być odbierani w pewien konkretny sposób. Trzeba się zastanowić nad tym, kim chcemy być dla współpracowników, jak chcemy, żeby nas traktowano i w ten sposób dobrać sobie ten zapach. Ja mam w kolekcji kilka zapachów, które moim zdaniem spowodują, że ten odbiór Waszej osoby będzie zawsze pozytywny. Zacznę może od takiego profilu, który według mnie jest zawsze najbezpieczniejszy i to jest profil czystości. I takim zapachem, który mam właśnie z tego profilu, jest The Marchand of Venice My Pearl. To jest zapach, który jest zapachem luksusowego kremu do ciała. Jeżeli zlejecie się tym zapachem, gwarantuję Wam, że Wasz odbiór będzie bardzo pozytywny, bo ja, mimo że nie lubię tego typu nut, nie lubię jakichś takich zapachów mydlanych, to zawsze, kiedy mam tego typu zapach na sobie, on się spotyka z czymś takim bardzo pozytywnym, a mianowicie każdy chce być blisko Was. To jest zapach, który powinna ubierać osoba, która nie lubi dystansu, lubi skracać ten dystans i lubi, kiedy ludzie są blisko tej osoby. Jeżeli natomiast nie jesteś taką osobą, to ten profil zapachowy do pracy radzę Ci omijać. Bardzo bezpiecznym zapachem zawsze będą kwiaty, tylko że kwiaty kwiatowe. I ja mam tu przykład idealny Gizada Donna fiołek. Przepiękny jest ten zapach właśnie do pracy. Tu jest fiołek, bardzo kwiatowy zapach, z tym, że jak tak bardzo się nad nim skupicie, to zrozumiecie, że ten fiołek jest tu podany też troszeczkę na taki zapach czystości. Ogólnie takie zapachy czysto kwiatowe, bez dodatku owoców, gdzie naprawdę wyczuwacie woń kwiatową, bardzo często będą nam się kojarzyły z jakąś formą czystości. Głównie też dlatego, że te zapachy do prania czy proszki zawsze tak pachniały, zawsze pachniały kwiatowo. Więc ja, skupiając się, jak go noszę, to jednak muszę powiedzieć, wyczuwam pewną dozę czystości, ale nie mydlaności. Nie mylmy tych dwóch pojęć. Bardzo, bardzo nieinwazyjny i przyjazny zapach, zdecydowanie do pracy, tak naprawdę dla każdego. Postanowiłam w ogóle wybrać Wam zapachy z różnych półek cenowych, więc nie martwcie się, jeżeli póki co widzicie drogie zapachy, te tańsze też będą. I tak, mam do przedstawienia Wam zapach Jacques Fat Lilas Exquise. Ja po prostu uważam, że to jest tak przepięknie zielony, a jednocześnie kwiatowy, turbo kobiecy, wspaniale zbudowany zapach. Nosi się to jak marzenie. To jest wręcz kwintesencja zapachu do pracy, wręcz
definicja zapachu do pracy znajduje się w tej butelce. Jeżeli szukacie czegoś, czym nie będzie pachniał każdy, i jednocześnie coś, co będzie waszym zapachem całodziennym i codziennym, to Jacques Fat Lilas Exquise jest czymś dla was. No dobra, no to przejdźmy do zapachu, który kupicie naprawdę tanio i którym ja się zachwycam cały czas. Chodzi o Jennifer Lopez One. To jest zapach zdecydowanie drzewny, ale to jest taka drzewność bardzo kobieca, dlatego że ten zapach jest przy całej tej drzewności, która zdecydowanie jest bazą całego zapachu, jest pudrowy. A ta pudrowość jest tak pięknie kobieca. Nie jest to zapach oklepany, słuchajcie. To nie jest taki zapaszek typu, że każdy będzie pachniał czymś takim. Moim zdaniem jest w nim coś i wytwornego, i bardzo przyjemnego dla otoczenia. On nie projektuje, ale będzie na was trwał. To jest zapach, który jak najbardziej możecie zakładać do pracy. Jeżeli lubicie nowości i poszukujecie czegoś, co być może w tym roku wyszło i też nadawałoby się do pracy, to moim zdaniem najnowszy Shalimar L'Essence. To jest tak naprawdę chyba jedyny taki zapach, który dosyć projektuje, to znaczy będzie go czuć. Jeżeli ktoś szuka zapachu projektującego, ale nadal nadającego się do pracy, to musiałabym wam polecić ten zapach. On się nadaje do pracy, ponieważ on właśnie ma te DNA szalimarowskie, czyli gdzieś w tle delikatną mydlaność, która, jak już ustaliliśmy, jest bardzo dobrze odczytywana przez zewnętrzne osoby, ale przy tym jest pudrowy, waniliowy w taki subtelny sposób, nie krzyczący i niesamowicie się utrzymujący. On przede wszystkim wam zrobi wspaniały dzień w pracy, a dodatkowo myślę, że zrobicie wrażenie, szczególnie jeżeli pracujecie w jakimś biznesie, macie kontakt z klientami, to będziecie robić tym zapachem, moim zdaniem, bardzo pozytywne wrażenie. Jeżeli z kolei lubicie gourmandy i lubicie nadal perfumowe gourmandy, czyli nie taką typową jedzeniówkę, i poszukujecie jakiegoś zapachu nadającego się do pracy właśnie z tej kategorii, no to ja nikogo nie zaskoczę, że powiem o Brecord i powiem o Fara. To jest zapach, który jest dosyć przyskórny. On nie krzyczy, nim nie pachnie całe pomieszczenie. On będzie dla was i dla osoby, która do was podejdzie czy się przybliży. To będzie zapach, który będzie was ubierał w gourmandową śliwkę w czekoladzie, a z drugiej strony ubierze was wyjątkowo perfumowo. Otuli was, ogrzeje, ociepli, da wam przyjemność, szczególnie tą zimową, taką chłodniejszą porą roku, który was nie zawiedzie. I to też jest bardzo ważne, żeby być jednak ubranym w coś, co doda wam jakiejś energii lub co wręcz was ostudzi w tej pracy, otuli, przytuli, ociepli. Tego typu jest ten zapach. Myślę, że nikogo nie zdziwię, że ten zapach w tym zestawieniu też jest. Wiele osób kupowało próbki tego zapachu i wszyscy zgodnie mi piszecie, że ten zapach jest turbo elegancki. Nie spotkałam się jeszcze z inną opinią, a mam na myśli zapach Kiliana Woman in Gold. To jest zapach, który znowu nie projektuje, ale on jest w tej kategorii zapachów do wszystkiego. To jest zapach bardzo elegancki na wyjątkowe okazje, to jest nawet zapach ślubny. To jest zapach do pracy, to jest zapach też na imprezę, który pokaże was trochę z innej strony na tej imprezie i być może zostaniecie
odebrani bardziej wytwornie niż faktycznie na to wskazuje na przykład Wasz strój. To jest zapach, który naprawdę robi wrażenie, robi bardzo pozytywne wrażenie. Jest cytrusowo, waniliowo, różano, no i ja oczywiście wyczuwam tę nutę Akigali, ale moim zdaniem mało kto te nuty tu wyczuwa. Zastanawiałam się, czy ten zapach wpasuje się tu, ale ponieważ wczoraj nosiłam go cały dzień i czułam się naprawdę niesamowicie i oprócz tego dostałam masę komplementów, to stwierdziłam, że odbiór tego zapachu jest tak bardzo pozytywny, że chcę Wam o nim powiedzieć. Santal Austral od Matiere Premier. Niezwykle taki kremowy, niezwykle kremowe drzewo sandałowe. Bardzo piękne i takie naprawdę turbo, bym powiedziała, kobiece. Jest też ten irys, który nie jest marchewkowy. Jest takim irysem też bardziej drzewnym, który z tym drzewem sandałowym no, gra przepiękną melodię. I naprawdę to jest zapach niekrzyczący. To jest zapach na zimę, bo przecież do pracy chodzimy cały rok, a nie tylko latem. Więc dobrze jest mieć coś bardziej otulającego, kremowego, tym bardziej, że te kwiatowe zapachy niekoniecznie dadzą Wam zimową porą to, czego Wy też oczekujecie od zapachu. Nawet jeżeli nosicie zapach do pracy głównie ze względu na otoczenie, to trzeba też myśleć o sobie i o tym, jak Wy się w danym zapachu czujecie. Ten zapach jest po prostu cudowny. Powiem Wam, że nosi go się tak fantastycznie, że serdecznie polecam go do pracy. Jeżeli ktoś jest fanem róży, no ubóstwia po prostu róże w perfumach, to ja mam jej bardzo dużo i pewnie pomyślelibyście, a powie o Penhaligon's Duchess Rose. Mogłabym, bo w sumie chyba ta róża jest tańsza od tego, o czym Wam powiem. Ale że kupiłam sobie nowy zapach od Guerlaina, zresztą jak byłam z dziewczynami na spotkaniu Perfumoholiczek i tam byliśmy w Guerlain, nie mogłam się oprzeć, kiedy go powąchałam. Ta miłość narodziła się natychmiast. Pozdrawiam Monię, która ten zapach mi właśnie w Guerlain pokazała. To jest, słuchajcie, owocowa róża. Trochę musująca, ale nie dżemowa. Bardzo świeża, nadal kwiatowa, po prostu z takim słodszym owocem. Jezu, to się tak nosi niesamowicie. Ten zapach jest tak cudownie piękny, że polecam go serdecznie wszystkim do pracy, ale jest to zdecydowanie górna półka cenowa, więc zrozumiem, jeżeli no nie jest to pierwszy wybór dla nikogo. W każdym razie no ten zapach robi na mnie cały czas ogromne wrażenie. Ja go już nosiłam globalnie i to, jak się człowiek w nim czuje i jak otoczenie pozytywnie odbiera ten zapach, to jest po prostu magia. Kolejna nowość, która wyszła, to jest My Devotion z Dolce & Gabbana. Mówicie mi bardzo często, że w ogóle Devotion, te podstawowe, to jest tak, że jedni kochają, drudzy nienawidzą. Jedni zakochali się od pierwszego wejrzenia, drudzy stwierdzają, że na nich brzmi dziwnie. Na mnie brzmi bardzo alkoholowo, co nie do końca mi w tym zapachu pasuje, dlatego podstawowego Devotion nie mam. Ale ten My Devotion jest z gruszką i jest to zapach niezwykle przyjemny. Wręcz jak go wącham, to widzę taką panią jakąś w biurze siedzącą, może księgową, bardzo delikatnie, frywolnie pachnącą. To też nie jest tak, że to jest strasznie frywolny zapach. Nie, bo poza tą gruszką oczywiście dzieje się jeszcze więcej. Czuć też te wanilie, ale to wszystko jest tak zblendowane i tak fantastycznie połączone i przede wszystkim niczego nie ma za dużo, że ten zapach moim zdaniem jest idealny do pracy. Nad tym zapachem też się trochę zastanawiałam, bo jednak jest to zapach delikatnie projektujący, nie jakoś oszałamiający, ale mimo wszystko jest to kwiatowiec, Mise en Cire Treasure. Jest to po prostu zapach kwiatowy, głównie jaśminowy, jak się możecie domyślić. U mnie białokwiatowce no, wiodą prym w mojej kolekcji, nie oszukujmy się. Tuberoza i jaśmin dzielą się po pół.
Natomiast no, to są kwiaty faktycznie może odrobinę kontrowersyjne, ale nie w tym połączeniu, ponieważ tu jest ten jaśmin bardziej zielony niż taki dojrzały, ciężki, słodki, gęsty. Bardziej dojrzały, wręcz musiał ten zapach być doprawiony wanilią, żeby troszkę dosłodzić tę kompozycję, ale dosłownie delikatnie. Ja mam wrażenie, że właśnie to jest taka trochę kompozycja bardzo podobnie odbierana jak właśnie Kilian, czyli i wesele, i własny ślub, i jakieś wydarzenia, i impreza, ale też właśnie zapach do pracy. To jest zapach bardzo dobrze odbierany, przepięknie kobiecy, niesamowicie kobiecy, właśnie też jak Kilian. To nie jest zapach cytrusowy, to jest białokwiatowy, otwiera się kwiatem pomarańczy, trwa jaśminowo-waniliowo na skórze, ale wanilia nie jest to wanilia spożywcza ani przesłodzona. Bardzo dobrze zbalansowany jest zapach i naprawdę on jest bardzo pozytywnie odbierany i zawsze są pytania, co to jest. To jest wytworne, to jest kobiece i to się nada do pracy niesamowicie. To by było na tyle. Tyle przygotowałam Wam zapachów do pracy, moim zdaniem. Mogłabym przygotować Wam jeszcze tego więcej, bo zdarzyło mi się testować ogrom zapachów, które też uważam, że do pracy by się nadawały. Natomiast musicie na pewno wybrać własną drogę. Musicie też wziąć pod uwagę to, co czujecie, kiedy dany zapach nosicie. No i najważniejsze, nie projektujcie za mocnymi zapachami, po to, żeby nikogo do siebie nie zrazić, bo tam spędzacie większość swojego dnia. Fajnie by było przychodzić do tej pracy i być tak miło odbieranym, tak pozytywnie, żeby ludzie się na Was cieszyli. Zapach jest jedną z rzeczy, po której ludzie będą Was rozpoznawać. Będą też wiedzieli, że przyszliście do pracy. Jeżeli perfumujecie się zbyt mocnymi i bardzo projektującymi woniami, to niektórzy będą już po korytarzu wiedzieli, że Wy dotarliście do pracy. Tylko kwestia, czy będą się z tego cieszyć, czy nie. No i jak Wasi współpracownicy siedzący z Wami w jednym pokoju. To też trzeba wziąć pod uwagę. Te zapachy są bardzo dobrze odbierane. Są to zapachy komfortujące, po prostu piękne i nieinwazyjne. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Wszyscy, co poznaliście te zapachy, oczywiście dajcie znać, co Wy myślicie i pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki kochani. Pa, pa!